Ja nazywam się Bartłomiej Cybulski, jestem jednym z organizatorów tegorocznego Sumo Challenge. Jest to 9. edycja tych zawodów. Sumo Challenge to tak naprawdę zawody robotów mobilnych. Mamy 15 konkurencji, Sumo, Line Follower, Micromouse to są jedne z takich głównych konkurencji. Wielkie widowisko, wielka gratka dla fanów robotyki, ale i nie tylko. Wielu klientów manufaktury też odwiedza nas, zagląda, podgląda walki tych robotów tak naprawdę. Nasz łazik nazywa się RED, jest to skrót od Reconnaissance, Exploration and Discovery, czyli 3 najważniejszych rzeczy potrzebnych przy eksploracji Marsa. Wykonany został z myślą o zawodach serii Rover Challenge, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych na pustyni Utah oraz w Polsce w tym roku w Jasiące koło Rzeszowa. Są to zawody, w których nasza konstrukcja zmaga się w 4 konkurencjach. Jest to przejazd po trudnym terenie, zadanie serwisowe polegające na odpowiedniej kolejności przyciśniętych przycisków, przekręcenia pokręteł, zaatakowania rezerwuaru oraz zadanie polegające na asyście dla astronauty. W trakcie tego zadania musimy dojechać do odpowiednich miejsc, wziąć odpowiednie rzeczy, zawieźć się do odpowiedniego astronauty. Ostatnim zadaniem, w którym się zmagamy, jest zadanie tzw. Science Task. Polega ono na poszukiwaniu życia. Musimy pobrać próbkę powierzchniową gleby, próbkę głębinową z odpowiedniej głębokości i na tej podstawie zrobić odpowiednie badania, które łazik wykonuje sam na swoim pokładzie i przesyła je do centrum operacyjnego. Łazik w dużej mierze składa się z elementów wykonanych z aluminium lotniczego. Jest to stop PA9-70-75. Elementy są spawane przez jednego z naszych sponsorów. Reszta jest wycinana na urządzeniu zwanym Motorjet na naszej Politechnice. Robotyczne ramię naszego łazika wykonane jest z włókna węglowego, natomiast efektor, tzw. chwytak, wykonany jest z ABS-u drukowanego w technologii 4. Łazik programowany jest w systemie zwanym FreeRTOS. Całość elektroniki jest zaprojektowana przez nas. Płytki zostały wysłane do wykonania w firmie zewnętrznej, jednakże takie rzeczy jak lutowanie, testy zostały wykonane przez nas w całości. Ogólnie tutaj są roboty Leguś, czyli roboty edukacyjne zaprojektowane przeze mnie, służące do nauki i programowania dla dzieci i młodzieży. Ogólnie są proste w budowie, posiadają szereg czujników, wszystkich niezbędnych rzeczy. Tutaj mamy na przykład czujnik odległości w oczach. Od spodu tutaj w tym egzemplarzu są niezamontowane, ale będą czujniki odbiciowe, czyli czujniki podłoża, które potrafią wykrywać zmiany w podłożu. Tutaj mamy fotorezystory, czyli czujniki światła. Mamy kolorowe diody, mamy odbiornik podczerwieni, takie różne rzeczy. I ogólnie do tego jest całe oprogramowanie służące do graficznego ich programowania. To znaczy nie trzeba umieć programować, wystarczy ułożyć algorytmy działania takiego robotu. Następnie aplikacja zrobi za nas resztę, czyli przekształci go na język Arduino, skompiluje i wgra do robota. Można w ten sposób definiować, żeby robot jeździł, grał, świecił. Może też również odczytywać wartości z czujników i w ten sposób na przykład omijać przeszkody. Tutaj mamy akurat robota, który ma moduł wyświetlacza, na którym właśnie teraz pracuję. I z przodu jest czujnik w oczach. Jeżeli ruszamy ręką, to widać zmianę odległości na tym czujniku, która jest wyświetlana właśnie na wyświetlaczu. W naszym robocie mamy 3 silniki, 2 duże i 1 mały. Tutaj mamy 2 duże, które napędzają naszą gąsienicę i tutaj jest 1 malutki, który napędza tą naszą klapkę. W robocie mamy 3 czujniki, czujnik odległości, czujnik koloru i żyroskop oraz kostkę, do której się podpina nasze wszystkie kabelki, które są podpinane do silniczków i do czujników.
Nasz robot służy do nauki dzieci języka angielskiego. On jeździ i gdy kogoś zobaczy, otwiera naszą klapkę. Wtedy mówi kolor po angielsku, który by chciał dostać, a jeśli dziecko da do środka zły kolor, wtedy robot nie reaguje i tak jakby jest zły, a gdy dobry da dziecko kolor, wtedy robot ucieka, zamyka klapkę i szuka następnego dziecka. Tutaj możemy zobaczyć robota, który jest wystawiany w kategorii Humanoid Sprint. Jego zadaniem jest pokonanie trasy 2 metrów i ma kroczyć prosto. Jest to dość trudna konkurencja, ponieważ robot składa się z 16 serc, które trzeba zaprogramować tak, żeby robot poruszał się prosto. Robot jest dwunożny i trudno zapanować nad jego chodem, ponieważ może bardzo łatwo ulec przewróceniu się. Ja idę do taktu, idę i nie mogę się zatrzymać, a staram się jak mogę równowagę utrzymać. To nasz robot Squadron, zbudowany na ramię quada, ma za zadanie jeździć do wyznaczonego punktu, za zadanie dojechać tam autonomicznie, bez żadnej ingerencji człowieka, wynajdywać sobie najlepszą ścieżkę, żeby omijać najróżniejsze przeszkody i po dojechaniu na miejsca powinien spełnić wyznaczone mu zadanie. Wszystkie elementy mechaniczne wykonaliśmy praktycznie sami i wszystko też zaprojektowaliśmy sami. Do sterowania używamy ROS-a, Robotic Operating System. Jest to taka uniwersalna platforma do sterowania robotów. Ułatwia współpracę między robotami. Mam na przykład możliwość współpracowania z dronami, które mogą wylądować na tym robocie. Mogą współpracować także w terenie. Może wysłać drona na zwiat, żeby zbadał topologię terenu, żeby wiedział, jak się w tym terenie przemieszczać. Wrócić naszemu robotowi takie dane i on wtedy ma prostsze zadanie. Już wie z góry, jak dojechać. To robot jest głównie zbudowany z części wydrukowanych z drukarki 3D. Posiada 4 gąsienice, z czego jest osadzony również na 4 silnikach. Posiada 6 czujników gazu, alkoholu i różnego typu. Posiada również kamerkę, która się obraca dzięki serwu i możemy na bieżąco widzieć wszystko. Jaki ma też chwytek, dzięki czemu może podnosić różne przedmioty, mniej więcej, nie wiem, jakieś kamyczki, butelki, nie butelki. Взагалі дуже класний фестиваль, мені дуже подобається. Приїхали сюди з Рибніка, чудове місто. Приїхали сюди з роботом головою, вміє повертатися право-ліво, слідкувати за рухами, також вміє слухати. Halo? Маю надію, що ще поїду.